Witam na najlepszym kanale. Mam korbę. Jakoś mnie tak ostatnio po tej mojej wyprawie po Bałkanach trochę zmiotło i muszę się przyznać, że miałem trochę dosyć roweru i automatycznie mniej z niego korzystałem, mniej podróżowałem. W tym roku dużo mniej podróży na kanale, ale to też dlatego, że wciągłem się w wir pracy, ale jeszcze jakaś tam cząstka jest we mnie czegoś, że chcę tworzyć i dlatego tu jestem i tworzymy materiał. Jedziemy wokół komina, bo czasu nie ma, żeby gdzieś dalej wyjechać i pokażę Wam mniej więcej, co tutaj u mnie jest. Będzie to też coś fajnego dla tych, co tutaj mieszkają w Krakowie albo w okolicach, żeby nie pchać się kolejny raz do jakiegoś Tyńca, gdzie jest mnóstwo ludzi w niedzielę, a objechać sobie na przykład tutaj wschodnią część, od tej wschodniej części Kraków, między innymi Hutę. No i oczywiście Wam opowiem, co tutaj właściwie jest, co tutaj się znajduje po drodze, bo o to chodzi w tym kanale. No to lecimy z tematem. Pierwsza przygoda przed nami. Musimy przejechać przez most kolejowy, tak żeby nam tyłka nie przejechało. Kiedy jedzie pociąg, trzeba się schować blisko krawędzi. Sprawę utrudnia sam most, który straszy, bo że tak powiem wszędzie jest dziurawy. Zaraz za mostem czeka na nas Przylasek Rusiecki. To takie krakowskie Mazury. Nie są to jednak naturalne jeziora, a pozostałość po gigantycznej kopalni żwiru. To właśnie stąd pochodziło kruszywo, z którego zbudowano fundamenty kombinatu i znaczną część mieszkalnej Nowej Huty. Po zakończeniu wydobycia głębokie na kilkanaście metrów wykopy zaczęły samoczynnie wypełniać się wodą. Dziś po pięknej metamorfozie Przylasek tętni życiem. Mimo że wciąż jesteśmy w granicach Krakowa, można się tutaj poczuć jak na prawdziwej wsi. Krajobraz jest naprawdę sielankowy. Dojeżdżamy do stopnia wodnego Przewóz. Jego budowa była związana z powstaniem Huty, która wymagała stałego dostępu do spiętrzonej wody. Znajduje się tutaj też elektrownia wodna, a przy okazji powstała też sporych rozmiarów wyspa, na której, co jest zaskakujące, stoją małe domki. Zaraz przy stopniu znajduje się krzyż, który skrywa niezwykłą historię. W 1930 roku, dokładnie w tym miejscu, po awarii silnika rozbił się samolot porucznika Władysława Polesińskiego. Gdy maszyna stanęła w płomieniach, pilot cudem uniknął śmierci, wierząc, że uratowała go boska interwencja. Jedziemy dalej przez Kujawy. To po prostu nazwa tego obszaru, używana na długo przed tym, jak powstała tutaj Nowa Huta. Spokojnie, nie będzie to smrodliwa historia. Z lotu ptaka imponująca. Oczyszczalnia Kujawy, obsługująca 250 000 krakowian, głównie z Nowej Huty. Ogromny port Kujawy, który podobnie jak pobliski stopień wodny, o którym mówiliśmy wcześniej, powstał w jednym celu – by służyć potędze nowochódzkiego kombinatu. Miał przeładowywać tysiące ton węgla z barek.
Port praktycznie od początku stał pusty, stając się cichym pomnikiem niezrealizowanej socjalistycznej wizji. No jak widzicie, nie jest to trasa na szosówkę, na szosę, także no można zawsze pchać. No. Ja miałem na Bałkanach w Czarnogórze jeden dzień, to 2/3 drogi i 2/3 dnia pchałem rower. Także jak ktoś się uprze, to wszystko zrobi. Ten nowoczesny budynek o charakterystycznej bryle to krakowska ekospalarnia. Kluczowy element walki miasta ze śmieciami. To nie jest zwykła spalarnia, ale prawdziwa elektrociepłownia. Rocznie zamienia 250 000 ton odpadów na prąd i ciepło. Dojechaliśmy do prawdziwej ikony Krakowa, czyli do kopca Wandy, który znajduje się tam. No, jest tutaj dużo mniej ludzi niż na przykład na kopcu Krakusa. Może jest to związane na pewno z położeniem, bo jest tutaj dużo mniej mieszka ludzi wokół tego kopca i pewnie też dlatego, że ten widok z samej góry nie jest też tak imponujący jak na miasto, na centrum Krakowa. Mówię tu o kopcu Kraka. No tutaj mamy widok z tego kopca, jest, powiedziałbym, taki średni. Tutaj historia cofa się o ponad 1000 lat. Prawdopodobnie kopiec jest dziełem pogańskich plemion słowiańskich, choć jego dokładne przeznaczenie nie jest znane. Możliwe, że służył jako element kalendarza astronomicznego, struktura obronna lub po prostu miejsce kultu. Kopiec leży na terenie dawnej wsi Mogiła, której nazwa jest bezpośrednio z nim związana. Wedle legendy kopiec jest mogiłą Wandy, córki księcia Kraka, której ciało miano wyłowić z nurtów nieopodal przepływającej Wisły. Dalej nasza droga będzie wiodła przez dzielnicę Nowa Huta, przez tutejsze kultowe miejsca. No jest tutaj sporo, nie przez wszystkie, ale przez część. Mijaliśmy po drodze wiele miejsc, które by nie powstały, gdyby nie on. Serce i powód istnienia całej tej części miasta. Kombinat metalurgiczny. To dla niego spiętrzono Wisłę i zbudowano port. To z jego powodu wykopano żwir, tworząc dzisiejszy Przylasek Rusiecki. Nowa Huta to przede wszystkim miasto. Zaprojektowane od zera jako idealna socjalistyczna utopia. Monumentalne budynki, symetryczny układ wokół placu centralnego i szerokie aleje miały być domem dla nowego socjalistycznego człowieka. Powstała w ekspresowym tempie na ziemiach wysiedlonych wsi, budowana rękami tysięcy młodych ludzi z całej Polski. Dzisiaj ten gigantyczny projekt zamieszkuje ponad 200 000 krakowian. Jak mówią sami mieszkańcy, w hucie się mieszka, a na hucie to się stal produkuje. Dalej most kardynała Macharskiego. Potężny, nowoczesny, niesamowity. To część drogi ekspresowej S7. Mijamy go dołem, jadąc niesamowitą ścieżką rowerową. Ta potężna wantowa konstrukcja ma ponad 700 metrów długości. Tak naprawdę są to dwa mosty podwieszone na 4 pylonach o wysokości 63 metrów. Budowa pochłonęła około 7400 ton stali i 39 000 ton betonu.
I finalnie zbliżamy się do końca tej podróży. Dla mnie to jest jakby ostatni przystanek. To jest przy tym moście ostatni ciekawy przystanek, powiedzmy. Tak szczerze Wam powiem, że lubię tutaj często zjeżdżać pod ten most i sobie tutaj posiedzieć. I często też przesiaduję tam, jak biegnie ta ścieżka, tutaj jak widzicie rowerzyści, na tym murku tutaj sobie lubię siedzieć i patrzeć tam wzdłuż tego mostu i wtedy jest taki piękny tam widok na ten most. Dla większości z Was będzie to pierwszy przystanek tak naprawdę, a to dlatego, że będziecie jechać z kierunku od Krakowa, chyba że będziecie jechać odwrotną drogą, przez Hutę. A dla mnie jest to ostatni, dlatego że ja mieszkam bardziej tam, powiedzmy, przy tym moście, przy którym zaczynaliśmy, kolejowym. Dobra, no to czas kończyć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na drodze.